Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ostatni odcinek z konfiguracji Velocity Wam się spodobał, dlatego dzisiaj przechodzimy do czegoś innego, a mianowicie do poradnika odnośnie lobby. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić komendę /lobby, jak zrobić kolejkę na tryby, jak wgrać naszą darmową paczkę na lobby, czy też na przykład jak zrobić LagPemsa na proxy, który będzie działał globalnie. Oprócz tego jeszcze na starcie pokażę Wam, jak włączyć logowanie premium w LibreLogin, ponieważ pytaliście się o to, ale niestety zapomniałem tego Wam pokazać w poprzednim materiale. Zapraszam Was również na naszego Discorda, macie tutaj bardzo dużo darmowych rzeczy, pluginów, konfiguracji, budowli, jakieś różne tryby lub też paczek, w tym też paczka lobby, z której dzisiaj będziemy korzystać. Na pewno też możecie wejść na pomoc serwerem i znajdziecie tutaj osobę, która Wam pomoże z Waszym błędem, o ile taki w ogóle macie. Jednak zakładam, że jeżeli oglądacie ten poradnik, to na pewno taki możecie mieć. Dlatego oczywiście wbijajcie, link w opisie. Dzisiejszy odcinek zacznę od tego, żeby Wam pokazać, jak włączyć to logowanie premium nieszczęsne. Wchodzimy sobie w nasze proxy, następnie w pliki, potem w pluginy i zaczniemy sobie na początku od command whitelista, ponieważ w command whitelistie musimy dać 4 nowe komendy. Premium, Cracked, Confirm Premium, Confirm Cracked. Przepiszcie sobie z ekranu, będzie Wam najłatwiej. Jak już to zrobicie, wracamy do zakładki pluginy, a następnie wchodzimy w LibreLogin. Jak już tu wejdziemy, wchodzimy w config oraz wyszukujemy czegoś takiego jak autoregister. Mamy tutaj na false. Musimy zmienić to na true. Oprócz tego mamy coś takiego. NevUID Creator. To zmieńmy sobie na Mojang. Tak, żeby osoby na przykład, które mają kosmetyki na Federze albo Lunarze, widziały swoje kosmetyki. W innym wypadku kosmetyki na przykład nie będą widoczne, no i tam różne inne rzeczy. Jak już to zrobicie, zapisujemy, no i proxy możemy przeładować. Jak już nam się serwer zrestartuje, no to oczywiście możemy na niego wejść. No i zostaliśmy automatycznie zalogowani oraz przeniesieni na lobby. Ominęło nam całkowicie limbo, możemy tutaj sobie zobaczyć w logach, że zostaliśmy przeniesieni od razu na lobby. Jesteśmy na lobby. Więc wszystko, mamy też informację, że zostaliśmy zalogowani automatycznie. Więc cały nasz system działa. Kolejną rzeczą jest paczka lobby. Aby to zrobić, na początku wyłączymy sobie całkowicie serwer lobby. Teraz musicie wejść na naszego Discorda oraz wejść w zakładkę paczki. Jak już wejdziecie w zakładkę paczki, to oczywiście pobierzcie najnowszą wersję paczki lobby. Klikacie tutaj pobieranie i pobieracie. Następnie wchodzicie w pliki. Oczywiście wszystkie pliki usuwamy. Teraz przerzucamy tutaj paczkę lobby oraz ją wypakowujemy. Gdy ją wypakujecie, to jest silnik. Ja ogólnie zalecam, żeby wszystkie pluginy, które są w paczce, zaktualizować. Zaczniemy sobie od silnika, klikacie papier, pobieracie najnowszą wersję, wrzucacie, zmieniacie jego nazwę na serwer. Jeśli chodzi o resztę pluginów, też Wam polecam ją zrobić i zainstalować na najnowsze wersje, ponieważ my nie jesteśmy niestety w stanie zbytnio wszystkich pluginów zaktualizować zawsze. Jak już wszystko macie zrobione, wychodzicie w config. Jak już wszystko zrobiliście, to na serwerze lobby wchodzicie w config, Paper Global, ponieważ nie mamy tutaj włączonego Velocity. Musicie to włączyć. Gdy włączycie, musicie wejść w serwer proxy, w pliki, w forwarding secret, skopiować to, co tutaj zawartość tego pliku oraz wkleić w secret. Oprócz tego, jak macie online mod, musimy go wyłączyć. Jeżeli już to zrobimy, to serwer możemy nasze lobby restartować. Powinno już nam wszystko ładnie działać i nie powinno być też żadnych problemów. Poczekamy, aż się włączy i wejdziemy sobie na serwer. Ok, serwer nasz wystartował i nie mogę na niego wejść. To jest właśnie, pamiętajcie, najlepiej czytać sobie błędy. Wchodzimy sobie na serwer proxy, bo na lobby jak coś nie widzimy żadnych błędów. Wchodzimy sobie na serwer proxy i widzimy w konsoli błąd backend servers online mod. Jeżeli coś takiego widzimy, wchodzimy w pliki, następnie w server properties oraz online mod. Nie hide online, to jest online mod i musimy to wyłączyć. Jak to wyłączymy, no to restartujemy lobby i za chwilę będziemy mogli wejść. Serwer nam tutaj już się włącza, wszystko, czy się już włączył się. To na niego wchodzimy, no i wszystko mamy. Zalogowało nas automatycznie, mamy tutaj nasze całego lobby paka, Discord, wszystko, tryb walki, coś ciekawego, nieskończony parkour i ukrywanie, pokazywanie graczy. Całe tutaj lobby pięknie mamy zrobione. Jeśli chodzi o podmienianie plików w naszym lobby, na przykład to GetterDev podmienić na coś innego, no to są dwa główne pluginy, gdzie coś takiego jest. Wchodzimy sobie w plugin Tab, na lobby oczywiście, wchodzimy w plugin Tab, w config oraz mamy tutaj default, widzicie, chyba GetterDev i jak chcecie na przykład to zmienić, to napiszecie twoja nazwa.pl.
Nazwa tutaj naszego serwera, no to powiem Wam w kolejnym odcinku, może już, bo już jest wszystko kupione, ale to zobaczycie. I tutaj poniżej mamy scoreboard, możecie sobie pamiętajcie Ctrl F, scoreboard, jest scoreboard 1, zmieniacie na twoja nazwa.pl, czy jeszcze jest, chyba nie ma, zapisujecie Ctrl S albo to save content, wchodzicie do Minecrafta i na przykład, nie mamy permisji, ale to wpisujemy sobie Jakuba. Teraz mamy już wszystkie permisje operatora i wpisujemy sobie tab reload. I twoja nazwa.pl jest wszędzie wyświetlana. To jeszcze na tabie widzę, że nie zmieniłem do końca, jednak mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak chcecie zmienić hologramy, te, które tutaj są, to wpisujecie f-hologram, to są fancy hologramy, na przykład box PvP. Który to jest box PvP? Tu jest box PvP. Tutaj wpisujecie setline, tutaj macie linijkę. Box PvP to jest pierwsza linijka, to jest wersja trybu, to jest druga linijka, edycja trybu to jest trzecia, czwarta i tak dalej. Na przykład pierwsza linijka jest pusta. Druga linijka, czyli tutaj zrobił tak, że pierwsza linijka jest pusta, czyli od drugiej linijki. Box PvP to jest druga linijka. Druga linijka i mamy tutaj, to jest akurat z mini message, możecie sobie zobaczyć. Dokumentację mini message Wam też załączę w opisie, więc będziecie mogli zobaczyć. Na przykład jak chcecie zmienić, bo na przykład chcecie mieć tryb Anarchia Practice, tutaj wpisujecie Anarchia Practice. Przykładowo i Wam się zmienia. Jak chcecie na przykład, żeby to był tryb Chain Block, to wpisujecie Chain Block. I tak dalej. Tak możecie z każdą linijką, na przykład setline 3, tutaj automatycznie Wam się wszystko tabuje i na przykład możecie wpisać 1.21.1, bo Wy macie wersję 1.21. Jeżeli chodzi o edycję trwa, to aby to zmienić, musicie wejść w pliki, następnie w pluginy, na lobby oraz jest plugin Get Server Timer. W tym pluginie tutaj macie oczywiście daty. Jest tutaj rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta. No i po prostu wpisujecie dzień kiedy Wasz serwer startuje. Czyli na przykład zmieniamy sobie, że Box PvP startuje 31 grudnia o godzinie 18. Jak już to przeładujecie, to po edycji będziecie mieć po prostu licznik, ile macie dni, ile tutaj godzin, ile minut, ile sekund, zgodnie z tym tutaj w konfigu, z tym formatem. Możecie też zmienić, że tutaj na przykład dni, no i wtedy to będzie wyglądać na przykład tak. Tutaj macie, że 41 dni, na przykład H możecie zmienić na godzin, z jakąś ładną spacją, nie macie tak, tutaj na przykład minut, tutaj sekund. Jak przeładujecie, no jest to trochę długie, bo najeżdżałem te hologramy na siebie i raczej zalecam takie krótkie, zgodnie z tym co jest w paczce, ale jak to chce, może kombinować. Teraz jest ładnie, bo wróciliśmy. Teraz mamy kolejną rzecz, mianowicie to online. Co to jest to online? To online tutaj pokazuje nam, ile jest osób na danym trybie. Przechodzimy sobie do proxy, w głównym katalogu do Velocity Tom oraz w tym szukamy czegoś tak jak serwer. Tutaj są nasze serwery, do których możemy się połączyć, które po prostu dodaliśmy. Mamy tutaj przykładowo tryb, lobby i limbo. Tak my mamy. I to box PvP zamieniamy na nazwę naszego trybu, na przykład limbo. I wtedy ilość osób, które jest na limbo, będzie pokazywana na tym placeholderze. Jak na przykład mamy tryb, który tam dodaliśmy, na przykład box PvP i w konfigu mamy box PvP, to z tego trybu będzie pokazywana ilość. A jak chcemy wszystkich, no to tam macie total, ale to już w dokumentacji macie placeholder API. Wydaje mi się, że wszystko już Wam wytłumaczyłem tak chociaż troszeczkę. W razie pytań zawsze mogę nakręcić drugi odcinek z danego tematu, jeżeli macie więcej pytań lub po prostu dać coś do kolejnego odcinka. Tak, żeby po prostu odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, żeby nie było niedomówień. Pokazałem Wam logowanie premium, pokazałem Wam jak wygrać paczkę. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, będzie LackPerms na proxy. Zacznijmy od tego, że wchodzimy na stronę LackPerms. Oczywiście link do niej będziecie mieli w opisie. Będziemy musieli pobrać wersję LackPermsa bookitową oraz wersję LackPermsa na Velocity. Jak już to pobierzecie, to wchodzimy sobie w proxy oraz w nasze lobby. Wchodzimy sobie w plugins oraz na lobby wrzucamy wersję bookitową oraz do plugins na proxy wrzucamy wersję LackPerms na Velocity. Jak już to zrobicie, to oczywiście restartujemy tryby. Przy okazji na proxy będziemy musieli stworzyć bazę danych. Nazwiemy ją proxy. Będzie to taka nasza globalna baza,
po prostu na wszystkie rzeczy. Nazwiemy ją po prostu proxy. No i teraz musimy wkleić dane do konfigu. Na początku zaczniemy od LackPermsa na proxy. Wchodzimy w config. Tutaj mamy coś takiego jeszcze jak serwer. Nazwijmy to proxy. Tutaj na proxy stawimy proxy. Tak ma zostać. Zostawcie proxy, tak ma zostać. To musimy zmienić na lobby, ale to za chwilę. Tutaj, jak mamy storage method, zmieniamy na MariaDB. Jeśli chodzi teraz o zakładkę data, to w database kopiujecie to, co macie tutaj. Jeśli chodzi o username, to wklejacie kolejną rzecz. Adres. Wklejacie adres stąd oraz i po tym port. I na końcu wklejacie hasło. Jak już zrobiliśmy proxy, teraz wchodzimy do lobby. Wchodzimy sobie w lobby, w pliki, w plugins, LackPerms. W konfigurację wchodzimy. Tutaj, gdzie macie serwer, zamienicie sobie to na lobby. Tam macie pewnie na pewno global. Tutaj, gdzie macie storage method, wpisujecie MariaDB znowu oraz te rzeczy podmieniacie na te same, które przed chwilą zrobiliście na proxy. Teraz wystarczy tylko zrestartować serwer. Jak tutaj dobrze widzimy, wszystko nam powinno działać. Dobra, wszystko się już włączyło, wchodzimy na serwer, wszystko działa. Na paczce lobby mieliśmy rangi, teraz nie mamy. Wszystkie rangi albo przeniesiecie sobie przez LP Import Export, albo zrobicie od nowa. Wszystko zależy od Was, my będziemy to potem robić od nowa, dlatego nie muszę tego przenosić. Bo będziemy też połączymy sobie przez LackPermsa globalnego tryb. Teraz, jak już zrobiliśmy LackPermsa sobie na całym serwerze, zrobimy sobie kolejkę, ale oraz /lobby. Ale aby to zrobić, będziemy potrzebowali wejść na proxy do command whitelista, do konfigu oraz dla graczy dodać komendę lobby, dodać komendę hub oraz dodać komendę do kolejki. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj wszystkie komendy queue. O, jeszcze join queue możemy i leave queue. Więc dodajcie sobie na proxy, pamiętajcie, na proxy te wszystkie komendy, które potrzebujecie. Nam wystarczy tylko to queue oraz leave queue. Queue oraz leave queue. Dobra. Teraz zrestartujemy proxy. I teraz weszliśmy na serwer. Jest coś jak queue. Możemy sobie przejść kolejką na przykład na limbo. No i jesteśmy połączeni z limbo. Możemy wrócić do lobby. Nie mamy jeszcze komendy tutaj lobby. Jest tutaj komenda z Deluxe Huba. Jednak potrzebujemy dać permisję Velocity Command Hub. Teraz możemy kolejką wejść na przykład na limbo. /lobby jeszcze nie działa, ale możemy kolejny raz wejść sobie z powrotem na lobby. Aby teraz nam wszystko ładnie tutaj działało, musimy dać permisję do komendy dla zwykłych graczy. Default, oczywiście korzystam z LackPermsa. Pamiętajcie, że sobie dać opa, jak jeszcze sobie nie daliście. LP group default, permission set. Kopiujemy permisję z tego, true. Czy teraz nam wszystko działa? Wejdźmy sobie na kolejkę, na limbo na przykład. I /lobby pięknie działa. Pamiętajcie o tym, że dać komendę, permisję. I w oto taki piękny, prosty sposób skończyłem prosty, szybki poradnik. Pamiętajcie, wbijajcie na Discorda. Zapraszam Was bardzo. I piszcie propozycje również na kolejne odcinki. Dzisiaj się również pojawi ankieta odnośnie trybu, jaki byście chcieli, abyśmy zrobili. Cześć!